Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałam Was zaprosić na kawkę w outdoorze, ale niestety lokalni bywalcy tutaj zniszczyli przepiękne miejsce, w którym można było się zachwycać niesamowitymi widokami. Bardzo fajne jeziorko w okolicach Katowic, ale niestety komuś przeszkadzał stolik, przeszkadzały ławy i zamienili fajne miejsce w śmietnik tak naprawdę. Ale odcinek miał być dzisiaj o tym, o co bardzo wiele osób pyta i tak sobie pomyślałam, że wreszcie jest czas, jest moment na to, żeby idealny moment, bo to taki moment, kiedy myślimy o tym, jak będziemy przygotowywać się do ultra, jak przygotowywać się na pierwsze nasze wiosenne, jeżeli nie jeździcie w zimie, wiosenne wyjazdy. Pytanie o to, jakie narzędzia ze sobą zabieram na moje wyprawy, zarówno te bliższe, jak i dalsze, bikepackingowe, czy też krótsze, troszkę gravelowe. No i temat, co znajduje się w mojej podsiodłówce, jakie ze sobą zabieram narzędzia, co tam w środku mam, co przydaje się w trakcie jazdy. Większość rzeczy się nie przydaje, na szczęście, i wożę je tylko w razie czego. To jest taka rowerowa apteczka, której mam nadzieję nigdy w życiu nie użyję. No ale pewne rzeczy trzeba ze sobą mieć. Nie znasz dnia i godziny, nie wiadomo co się wydarzy i nie wiadomo co tak naprawdę będzie potrzebne. Ja narzędzia zazwyczaj wożę w podsiodłówce. To jest podsiodłówka litrowa, całkiem spora, marki Evoque. Mam taką dużą i mam taką mniejszą, ale zazwyczaj jednak wożę tą większą, ponieważ wolę wziąć więcej rzeczy niż mniej i potem gdzieś tam zaliczyć jakąś przygodę spowodowaną, że właśnie nie miałam, nie wiem, scyzoryka, nie miałam. Zaraz się zobaczycie, co jest tutaj w środku, więc w zasadzie nie ujawniam jeszcze tych tajemnic. Lepiej mieć, lepiej wozić niż się prosić, jak to mówią. Też chyba jest takie powiedzenie. Tak jak powiedziałam, to jest Evoque. Ja współpracuję z Evoquiem. Nie jest to żadna reklama, po prostu jeżdżę. W zasadzie współpracowałam, bo już nie współpracuję. Ale przyjaźnimy się, jest to taka zaprzyjaźniona firma. Bardzo fajnej jakości jest ta podsiodłówka. To już jest któraś z kolei, ponieważ już tak długo używałam wcześniejszych, że te już były takie poprzecierane, paski zaczęły się też pruć, więc po kilku latach użytkowania ostatnio nawet zmieniłam. Przechodząc do rzeczy, co kobieta wozi w torebce podsiodłowej. Nie będzie to oczywiście w kolejności takiej co najważniejsze, co najmniej ważne, bo jest to raczej zapakowane tak, żeby to optymalnie się mieściło. A znajduje się tutaj całkiem sporo rzeczy. No i z takich pierwszych na samej górze jest szmatka. Szmatka, która służy do starych buf, który zazwyczaj służy mi do przecierania łańcucha w trakcie kilkudniowych jazd, służy mi do wyczyszczenia jakichś rzeczy. No wiadomo, szmatka może się przydać do różnych sytuacji. Ja jeżdżę na wosku, więc zazwyczaj jest to tylko kwestia starcia jakiegoś starego, nagromadzonego wosku i ta szmatka się bardzo fajnie do tego właśnie przydaje. Oczywiście niezawodne. Właśnie, to jest pytanie. Dajcie znać w komentarzach, jak nazywacie. U mnie to są zipy. Zipy albo trytytki. Jest chyba jeszcze jedna jakaś nazwa, ale nie pamiętam dokładnie. Zipy przydają się zawsze. Tutaj mam krótkie, ale bardzo często też na wyprawach, na wyjazdach wożę ze sobą długie zipy. No bo zipem można zdziałać naprawdę całkiem sporo. Od razu z zipami wyskoczył mi taki rzep. Nie wiem, do czego on może służyć, ale to jest jeden z tak zwanych przydasiów. W momencie, kiedy będę go potrzebowała, to wtedy okaże się właśnie, że to jest ten moment i do tego służy. Na razie ma po prostu zadanie takie, żeby tu być, ma zadanie wielofunkcyjne. Potem mam oczywiście bardzo ważną rzecz, jeżeli jeździcie na
bezdętkowych oponach. Jeżeli używacie systemu tubeless, no to oczywiście trzeba mieć ze sobą specjalny zestaw tak zwanych samurajów, które służą do zaklejania opony. O proszę, to są takie gumowe sznurki. Ej, mucha! Co to za utrudnienia? To są takie gumowe sznurki, które w momencie, kiedy złapiemy dziurę, która nie jest w której nie jest w stanie uszczelnić mleko, wtedy nabijamy sobie na szydełko taki sznurek gumowy i wciskamy w oponę, robiąc taki kołek i zatykając tą dziurę, która wcześniej nie mogła być zatkana mlekiem. Kilka razy już miałam tego rodzaju akcje, całkiem fajnie to działa. Trochę siły trzeba czasami w to włożyć, ale generalnie nawet dziewczyna jest w stanie sobie poradzić z takim czymś. Tu mamy nawet instrukcję obsługi, jak to dokładnie wykonać. Bardzo, bardzo fajna rzecz, no i jak się jeździ na tubelessach, to niezbędna. Potem mam pompeczkę oczywiście na nabój. Wożę ze sobą jeden nabój i wożę ze sobą taką pompeczkę. Tak naprawdę jeszcze nigdy jej nie używałam w trasie, w terenie. Natomiast mam to w razie czego, w momencie kiedy właśnie złapałabym jakąś taką dziurę, która rozszczelniłaby mi oponę i ta opona przypadkiem, chociaż to się rzadko jednak zdarza, spadłaby z rantu, spadłaby z obręczy, no to w tym momencie jestem w stanie strzelić sobie większym ciśnieniem i istnieje prawdopodobieństwo wyższe, że ta opona znowu na nowo się uszczelni, wskoczy na rant, uszczelni się. No i oczywiście też jest to kwestia tego, że w momencie, kiedy ścigałabym się, zależałoby mi na czasie, to też takiej fajnej pompki ciśnieniowej, nabojowej można użyć. Niewiele miejsca zajmuje, a pewnie w jakiejś sytuacji mogłaby poratować całkiem dobrze. Co mam tutaj? Wypycha się. Gumowe rękawiczki, 2 czarne gumowe rękawiczki. Czasami właśnie trzeba porobić coś przy oponie, z której wypłynie mleko, chociaż jeszcze mi się to nie zdarzało. Czasami nie chcesz się pobrudzić albo coś ze smarem, masz podziało ci się coś z łańcuchem, nie chcesz tych rąk tak brudzić, no to czasami te gumowe rękawiczki się przydają. Kiedyś, kiedy jeszcze nie było tych korków, to był taki patent na wciskanie rękawiczki w gumę, tam gdzie się złapało dziurę i przypalanie jej zapalniczką. To były takie pierwsze naprawy systemów bezdętkowych. Taka ciekawostka. Co tutaj dalej? Bardzo fajna rzecz to jest taki strap. To jest akurat jackpack gumowy. Też znajduje zastosowanie w takich momentach, kiedy coś gdzieś do bikepackingu trzeba przytroczyć, gdy jakieś sandałki trzeba przyczepić do torebki. No, różne takie sytuacje. Bardzo fajnie się to spisuje i naprawdę dostałam to w pakiecie startowym chyba z Wisełki. I przyznam szczerze, że chyba muszę sobie dokupić jeszcze 2 takie, ponieważ bardzo fajnie to działa i jestem naprawdę zadowolona. Choć teraz ta guma już po kilku miesiącach leżenia, może nie miesiącach, ale używałam tego dość dawno, na ostatnim bikepackingu, gdy przyczepiałam sandały. No dawno to było, bo ostatnio woziłam buty w środku. Tak czy siak, generalnie bardzo fajna gumowa rzecz, która też może przydać się w różnych sytuacjach. Wiecie, to jak jakaś awaria na trasie nastąpi, to bardzo często potem trzeba być MacGyverem i wykombinowywać, do czego te rzeczy nam potem mogą się przydać. Kolejny element, no to akurat jest jeden z ważniejszych elementów na takie dłuższe jazdy. No to oczywiście smar w małej buteleczce. Ja używam wosku, jeżdżę na squircie. No i taki smar tutaj mam. On starcza naprawdę na cały, ja wiem, tygodniowy bikepacking, a nawet może i dłużej. To zależy też w jakich warunkach się jeździ, jak szybko schodzi ten nie smar, a wosk, bo to jest wosk. Kolejne rzeczy z takich właśnie niestandardowych, no to mam ze sobą sznurek, a owinięty jest taką grubszą gumką recepturką.
Do czego? Kto wie, nie? To jest też właśnie, sznurek jest ciekawy, bo nie jest elastyczny, może się czasami przydać do przywiązania czegoś. To jest taki sznurek kupowany w sklepach dla wspinaczy. Takich górskich chyba kupowałam to w 8A. Tu w woreczku mam znowu jeszcze dwa takie mniejsze rzepy. Ostatnio miałam taką przygodę, że jak nigdy nie wypadały mi bidony spod spodu, z koszyka, który mam od spodu, od ramy, tak raz to była Galicja, na Łemko. Na Łemko miałam nowy bidon, on był jakiś taki śliski, że nie wiem co się podziało i na pierwszej takiej fajnej, szutrowej, prostej było sporo takich dołków z kałużami i chyba ze 2 razy mi tam wypadł ten bidon, no i wtedy rzep się przydał, ponieważ obwinęłam bidon wokół rury tej dolnej, no i na szczęście potem już przez całe Łemko nie wypadał. Kolejna rzecz, srebrna taśma. To jest srebrna taśma. Jej tutaj na razie mam trochę za mało już teraz. Używam jej bardzo często w momencie, kiedy zaczyna padać deszcz. Jest w miarę ciepło, ale pada deszcz i ten deszcz zapowiada się długi, ulewny. Ja bardzo często jeżdżę w skarpetkach nieprzemakalnych, jeżeli zachodzi taka potrzeba, jeżeli wiem, że na jakiejś wycieczce, wiem, że na jakimś wyjeździe albo wyścigu będzie padać, no to biorę ze sobą skarpetki nieprzemakalne, ale niestety bardzo dużym problemem w skarpetkach nieprzemakalnych, jeżeli nie masz spodni długich, jest to, że od góry jak gdyby wpływa do nich woda. No i stary maratonowy MTB, z maratonów MTB patent był taki, że właśnie obwijało się to miejsce łączenia, koniec skarpetki do skóry przyczepiało się, no i wtedy no jak gdyby żadna woda Wam tam do środka nie wpłynie. Oczywiście trzeba uważać, jeżeli ma się owłosione mocno nogi, bo ta taśma jest całkiem mocna, albo z drugiej strony znowu może nie złapać, nie? Także no, mi to się sprawdzało, chłopakom na maratonach, ja pamiętam, to był patent, który widziałam chłopaków z JBG2 i chyba jeszcze u Marka Galińskiego, świętej pamięci, no to naprawdę patent mistrzów. Także ja z niego korzystam, muszę sobie w tym roku jeszcze, znaczy teraz przed wiosną uzupełnić jak gdyby tą ilość tej taśmy. Oczywiście w torebce podsiodłowej musi być dętka. Jeżeli jeżdżę ja na oponach bezdętkowych, no to zawsze wychodzę z założenia, że muszę mieć w razie czego 2 dętki. No gdyby naprawdę naukładały się na siebie różne przygody i nieszczęśliwe wypadki, no to muszę mieć 2 dętki, żeby w razie czego włożyć jedną do przedniego koła, a drugą do drugiego tylnego koła. Ja tutaj mam jako zapas dętki, to jest Pirelli, żółte. One zajmują bardzo fajnie, bardzo mało miejsca. Mam je teraz, wożę je, licząc na to oczywiście, że nigdy ich nie użyję. No i na szczęście odpukać dość rzadko mi się to zdarza. Nie łapię gum, albo jeżeli łapię, no to mleko zawsze fajnie zakleja te gumy. To niestety nie są tanie dętki, ale zajmują bardzo mało miejsca. No i zawsze liczę na to, że po prostu no, nie zużyją mi się i nie będę musiała ich zmieniać, nie będę musiała kupować nowych. Teraz ostatnio widziałam patent, że nawet w sumie dostałam łatki do tych dętek, ponieważ one są zrobione nie tak jak typowe, klasyczne dętki z gumy, tylko z takiego tworzywa. No i na te tworzywo klasyczne łatki, w momencie kiedy złapałabym gumę, zmieniłabym, mleko nie zadziałało, włożyłabym dętkę i znowu coś by się podziało i znowu złapałabym gumę już na dętce, no to w tym momencie klasyczne łatki jak gdyby nie trzymają się, a podobno Pirelli wprowadziło takie specjalne łatki właśnie do tego. Nie używałam jeszcze tego, muszę to sprawdzić, także na razie nie mogę powiedzieć, czy działa. Ale podsumowując, jeżdżąc na systemie Tubeless Ready, na systemie bezdętkowym, no wtedy trzeba mieć na pewno 2 dętki, bo gdyby tak się podziało, że masz jedną, a na przykład przejedziesz przez barierkę, przejedziesz przez jakieś miejsce, gdzie na 2 oponach złapiesz gumę i nie będzie szło na przykład, nie będzie szło jej za
zalepić, mleko nie zadziała, no to wtedy trzeba założyć 2 dętki. Także mam je, mam nadzieję, że to tylko żelazny zapas i nigdy mi się nie przyda. Co tutaj jeszcze? Tool, oczywiście podstawowe narzędzie. Tool, im więcej kluczy, im więcej różnych tutaj bajerów, gadżecików, tym lepiej. Co ciekawe, w tym toolu mam nawet też samuraje, które służą właśnie za naprawiania dętki. O, muszę to ściągnąć. O, one są tutaj schowane. Super sprawa. Nawet jest tutaj skuwacz do łańcucha, miejsce na spinkę. Mam nadzieję, że nigdy nie będę też musiała używać tego skuwacza do łańcucha, ale taki skuwacz warto mieć, albo nawet rozkuwacz, bym powiedziała. Co ciekawe, od 2, może nie miesięcy, od kilku miesięcy jeżdżę z 2 toolami. Mam 2 toole i jeden jest właśnie taki, natomiast drugi to jest bardzo fajny klucz, grzechotka. Taka grzechotka, wkłada się do niej albo z jednej strony, albo z drugiej strony. I to bardzo fajnie mi się przydaje, ponieważ ja często gdzieś tam jak przyczepiam, bardzo często go używam na wyjazdach, jak gdzieś podróżuję samolotem z rowerem w walizce, ponieważ on ma bardzo fajne dojście, ten kształt jest taki, że łatwo dojść do wszystkich śrubek i gdy potem szykuje się na jakiś bikepacking już po wyciągnięciu z roweru z walizki, no to wtedy bardzo fajnie mi się tego używa. No i postanowiłam, tak sobie pomyślałam, że może będę też ze sobą to wozić, bo a nuż widelec, no ten tool jest ten klucz jest dużo bardziej przydatny znaczy dużo wygodniejszy, nie? Kręcę się już, dużo wygodniejszy niż taki na takim pałąku, tak? No, dużo gorzej jest jak gdyby nim operować niż takim. No i tutaj są końcóweczki, nie? Mam końcóweczki. Są tu nawet 2 torksy, te klasyczne 10 i 2,5. Są imbusy, jest śrubokręt, także fajnie to działa. Bardzo lubię ten klucz. To jest klucz, który ja mam z Leaf, ale wiem, że Giant też ma taką odpowiednik takiego klucza. Jeżeli ktoś by chciał, można poszukać albo spróbuję podlinkować, może znajdę, podlinkuję pod filmem. Oczywiście oprócz tego, że mam ze sobą nabój i pompkę na nabój, no to trzeba też pamiętać, żeby mieć normalną pompkę, klasyczną pompkę. Ona jest fajna, to jest Lezyne Pocket Drive Pro. Lezyne ma kilka różnych rodzajów pompek. Są pompki, które mają za zadanie mieć jak największą objętość, są takie, które mają za zadanie produkować jak najlepsze ciśnienie, największe ciśnienie do szosy. To jest chyba taka pośrednia, szczerze mówiąc nie pamiętam. Dla mnie najważniejsze było to, żeby zmieściła się do torebki. Swego czasu współpracowałam z Lezyne, ale cały czas bardzo fajnie ta pompka mi działa, cały czas jej używam. Na pompce mam nawiniętą taśmę izolacyjną, czarną, taką używaną przez elektryków. To też jest bardzo fajny patent, w razie czego, gdybym ją potrzebowała, nie mam całej rolki, mam nawiniętą ją na pompkę i myślę, że to się przydaje też. Znaczy na razie się nie przydaje, no mam nadzieję, że się nie przyda, ale w razie czego wiem, że takie coś też mam. Można sobie gdzieś tam, czasami się zdarza, że nie zauważymy, że jakaś torba bikepackingowa ociera nam o ramę, ociera nam o kierownicę i na przykład zaczyna nam tam robić już jakieś rysy drobne. Wtedy można na przykład chociażby taką taśmą sobie coś zabezpieczyć. Oczywiście łyżki do opon, no bo jakże w razie czego opony trzeba mieć jak ściągnąć. Samymi rękami nie jestem w stanie tego zrobić. 2 łyżeczki się przydają. I z takich drobnic mam tutaj jeszcze zapasowy wentyl. To jest zapasowy wentyl do kół właśnie bezdętkowych. Cały duży, ale mam też tutaj w woreczku 3 rzeczy. Wymienny małą końcówkę wentyla, ponieważ to jest często problem w kołach bezdętkowych, że te wentyle potrafią się zatkać i może być problem z napompowaniem opony gdzieś tam w terenie.
bez jakiegoś większego ciśnienia, ale zawsze wtedy jest możliwość wymiany takiego wentyla i wtedy jak gdyby przestajemy mieć jakikolwiek problem. No i druga rzecz to jest końcówka Presta na wentyl samochodowy. No to też wiadomo, w momencie kiedy gdzieś tam jesteśmy na wyjeździe, czasami potrzebujemy większego ciśnienia, żeby napompować koło, jedziemy na stację benzynową, a tam oczywiście no, mamy wentyle samochodowe, taka przejściówka ratuje nam sytuację. Tu nie będę wyciągać klocki hamulcowe, zawsze albo jedno, albo dwie pary, ponieważ jeżeli jeździmy po górach, jeżeli mamy trudne warunki pogodowe, błoto potrafi zjechać takie klocki naprawdę bardzo szybko i no trzeba mieć dla własnego bezpieczeństwa. Może na takie krótkie wyjazdy jednodniowe, no mogłabym ich nie brać, no ale są cały czas w mojej podsiodłówce i są po prostu. No i ostatnia rzecz, taki mały scyzoryk. Mam oczywiście Lettermana i czasami na wyjazdy takie bikepackingowe biorę takiego większego Lettermana, natomiast on jak gdyby trochę się dubluje z tulem, on się dubluje ze scyzorykiem takim normalnym, jeżeli bym go chciała wziąć, a mam też potem taki mały, bardzo fajny scyzoryk, to jest scyzoryk, który dostałam w prezencie od Cumulusa, ale oczywiście no, są dostępne też jak się nazywa ta firma robiąca scyzoryki? Szwajcarskie scyzoryki, nie pamiętam. No tu mam nożyk, on jest naprawdę twardy, to jest ciekawe. Nożyczki, co ciekawe, naprawdę kilka razy mi się zdarzyło użyć tych nożyczek. Mała rzecz, a też czasami potrafi zrobić robotę. No i chyba to byłoby na tyle. Wszystkie rzeczy, które mam. Chciałam je tak pięknie wyłożyć na stole i Wam pokazać, ale niestety nie wyszło. Warunki jakie są, każdy widzi. To chyba wszystko. Mam nadzieję, że ten krótki filmik i ten przegląd skłonił Was do zastanowienia, co wozicie w swoich podsiodłówkach, w swoich zestawach narzędzi. Napiszcie, może coś jeszcze warto zabrać, o czym ja nie pomyślałam i czego ja tutaj nie mam. Dopijam kawkę, dojadam ciasteczko. Zaczęło się chmurzyć, więc będę się za chwilę zbierać. Dziękuję Wam bardzo za ten odcinek, dziękuję Wam bardzo za uwagę i do następnego. Trzymajcie się, pa!